Cześć, witajcie w nowym odcinku Winning Engineering, w którym wyjaśnimy, co spowodowało niecodzienne zniszczenie pokrywy silnika w bolidzie RB16B podczas testów w Bahrajnie. Przy dynamicznej próbie wyprzedzania bolidu Williamsa siły aerodynamiczne działające na samochód Pereza gwałtownie wzrosły, a zniszczeniu uległa pokrywa silnika. Siłę działającą na ten element można oszacować ze wzoru, gdzie jest ona wynikiem iloczynu gęstości powietrza, pola powierzchni elementu, prędkości bolidu podniesionej do kwadratu oraz różnicy wartości współczynnika ciśnienia między wewnętrzną a zewnętrzną stroną pokrywy. W naszym przypadku zmienną, na którą najbardziej zwracamy uwagę, jest współczynnik ciśnienia. Jest on zależny od zmian prędkości lokalnej w stosunku do prędkości pojazdu. W warunkach niezaburzonego przepływu powietrze dostające się do wewnątrz komory silnika wyhamowuje, a współczynnik ciśnienia osiągnie wartość około 0,4. Z powodu wypukłego kształtu pokrywy silnika powietrze je opływające przyspiesza, a wartość interesującego nas współczynnika będzie w przybliżeniu równa -1/10. Różnica ciśnień spowoduje powstanie siły działającej prostopadle do powierzchni w kierunku zewnętrza pojazdu. Aby poznać, jak kształtują się wartości współczynnika ciśnienia w cieniu aerodynamicznym, spójrzmy na symulację modelu z 2017 roku. Auta poruszają się tutaj z prędkością 126 km/h, a odległość między nimi to 20 metrów. W wyniku zaburzenia przepływu bezwzględna wartość współczynnika ciśnienia na zewnętrznej powierzchni pokrywy w porównaniu do niezakłóconego przepływu spadła o około 25%. Po dokonaniu szybkich obliczeń z użyciem wcześniej omówionych wzorów otrzymujemy, że na pokrywę silnika w cieniu aerodynamicznym działała siła rzędu 1850 N. Po wyjściu z cienia aerodynamicznego wzrosła ona do niemal 2500 N. W bardzo krótkim odstępie czasu siła działająca na pokrywę silnika wzrosła o 650 N, co można przyrównać z obciążeniem jej wagą dorosłego człowieka. Kiedy pojazd przyspiesza, siły aerodynamiczne rosną z kwadratem prędkości, a więc progresywnie. W przypadku, kiedy Perez gwałtownie wyjechał ze strumienia zaburzonego powietrza, siła działająca na pokrywę silnika gwałtownie wzrosła. Przy dynamicznym obciążeniu potrzeba mniejszej siły, aby zniszczeniu uległ dany element. Należy pamiętać, że przedsezonowe testy są poligonem doświadczalnym dla nowych rozwiązań technicznych. W tym przypadku najprawdopodobniej mocno odchudzona pokrywa silnika nie zdała egzaminu. To tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli podobał Wam się taki format analizy wydarzeń, nie zapomnijcie zostawić polubienia. Dzięki za dzisiaj, do zobaczenia, cześć! Dziękuję profesorowi Willemowi Toetowi za inspirację oraz mojemu koledze Kajalowi za udostępnienie obliczeń CFD.